Dzień dobry, cześć. Witam Was, moi mili widzowie, w kolejnej relacji z serii Kierunek Zachód. I to tym razem będzie taka opowieść o tym, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie to wymyślili na początku. No ale nie uprzedzajmy zbytnio faktów, gdzie my właściwie jesteśmy. A my jesteśmy w Strasburgu, to takie małe miasteczko na wschód od Pasewalk, nie mylić z tym drugim Strasburgiem, czyli tam, gdzie 2 odcinki temu zakończyłem relację, szukając najlepszej drogi na zachód w stronę Pojezierzy Mecklenburskich. No i jaki jest plan na dzisiaj? Otóż przydałoby się znaleźć oczywiście dalszą drogę, tak żeby móc dotrzeć gdzieś w rejon Feldbergu. Z map wszelakich wynika, że z samego Strasburga nie ma czysto rowerowego wyjazdu na zachód, ale parę kilometrów na zachód, nieopodal wsi Krekow, właściwie kawałek od niej, zaczyna się jakaś przyjemnie z mapy wyglądająca droga rowerowa biegnąca śladem dawnej linii kolejowej. Brzmi, ewentualnie wygląda to wstępnie, bardzo zachęcająco. Więc myślę sobie, trzeba to sprawdzić. No ale poziomi ze Strasburgiem to już nie sprawdziłem. No nie ma tu jakichś niesamowitych gór, no ale pewien taki element zaskoczenia jest. Dopiero po fakcie zerknąłem, że tuż w pobliżu znajduje się masyw Helpterberg, najwyższego wzniesienia Mecklenburgii Pomorza Przedniego. No i trochę tej sumy podjazdów tutaj jest. Dodatkowo rano stwierdziłem, że na niemieckie asfalty bez sensu jest brać górala i przełożenia z gravela na pewno wystarczą na takie niewielkie podjazdy. No i ogólnie rzecz biorąc wystarczą. Tylko człowiek troszkę jakiś taki bardziej zmęczony tutaj jest na tym 60 kilometrze. A inna sprawa, że chuda oponka i brak amortyzacji na, było nie było, eksplorację może nie zawsze do końca jest dobrym pomysłem. No ale o tym za chwilkę. Bo czymże się tu martwić, jak okoliczności wiosennej przyrody zachęcające wielcy są, a i rzeczywiście jest droga dla rowerów, są drogowskazy, wszystko jest super. Jakaś taka wąska się wydaje na początku, ale asfalt. Ale tenże asfalt wkrótce się kończy i zaczyna być poprzetykany takimi wstawkami z, w Polsce powiedzielibyśmy, że z polbruku. Czyli z takiej kostki, wiecie jakiej. No i kawałek dalej, na domiar złego, te kostkowe garby tak z czasem coraz bardziej, wraz z zagłębianiem się w trasę tej kolejki dawnej, robią się coraz większe, coraz bardziej tutaj telepie. Ogólnie rzecz biorąc, ten początek tej dróżki rowerowej to była taka wersja demonstracyjna. Im dalej w to Eisenbahnradweg, im dalej, tym gorzej. I trasa wygląda na, dość oględnie mówiąc, nie dość, że nieużywaną, niejeżdżoną, to jeszcze taką nieutrzymywaną. Po jakichś 2-3 kilometrach asfalt powraca, ale w takiej mocno wymęczonej formie. I szczerze mówiąc, to po około 80 km w nogach i tych podjazdach za Strasburgiem, to zaczynam tutaj odczuwać takie lekkie zniechęcenie. Sytuację oczywiście ratuje nieco tak zwana owsianka, czy też raczej gotowiec, gotowy produkt owsianko podobny, ale dobre i to. I zaczynam rozmyślać nad tym, czy jakoś dałoby może ten odcinek ominąć, albowiem zaczynam przypuszczać, że jadę tu pierwszy i ostatni raz. Znaczy, pierwszy i ostatni w sensie, że tędy pewnie jeszcze będę wracał dzisiaj, ale że już nigdy więcej. A jakoś tę drogę na Pojezierza, i to najlepiej taką gładką, pod ten najdłuższy rowerowy dzień w roku, znaleźć muszę. Bo ogólnie to ten mój koncept z dotarciem nad Müritz, do Parku Narodowego Müritz w tym roku, jako taki dystans roku, taką najdłuższą trasę w roku, ten Müritzowy koncept bardzo przypadł mi do gustu. I z tych rozmyślań wszelakich wybija mnie koniec nawierzchni. To jest prawdziwa trasa niespodzianka. Ta kolejka, chyba nie wąskotorowa, normalnotorowa.
Kostki się pokończyły, garbate asfalty się pokończyły, pora na... No nie, to nie jest shooterek premium. To jest po prostu dobrze uklepana ścieżka po starotorzu. No ale ten uklep też się za chwilę kończy. Już w lasku, już nieopodal Woldek, ścieżyna uległa erozji i spod spodu po prostu powyłaził zabytkowy tłuczeń. No to jest szczerze nominacja do takiej ścisłej topki najgorszych dróg rowerowych, jakie do tej pory napotkałem. Teraz się zastanawiam w Mecklenburgii i Brandenburgii, czy można powiedzieć ogólnie w Niemczech. Przynajmniej w tych landach, w których jeździłem. Nie będę przyznawał konkretnego miejsca tutaj na podium, no ale jest to bardzo mocny kandydat, skoro stabilizację w GoPro ustawiono na maksa, no ten tłuczeń wybija z rytmu. No nie dojadę do Feldbergu, tak sobie myślę, patrząc na mapę Pojezierzy przy rowerowych drogowskazach na skrzyżowaniu w Woldek, wytrzęsło mnie, wytelepało, powrót do Strasburga też przez górki, to wszystko mnie jeszcze bardziej spowolni, a na liczniku mam już 87 km. To żeby chociaż kawałek gdzieś na skraj tego Pojezierza tak podjechać, tak kombinuję, znaleźć jakieś takie przyjemne miejsce, doturlać się gdzieś na dłuższy odpoczynek. No nie marzę o jakiejś, nie wiem, knajpie rowerowej, czymś takim, ale może chociaż jakiś kawałek plaży nad jeziorkiem by się przydał. No i chyba nic lepszego niż Fürstenwälder nie wymyślę w takim razie. Jezioro tam wygląda na duże, 10 km do celu stąd, jakiś tam podjazd do wody na mapie widać. No to spróbujmy, sprawdźmy, może tam gdzieś kawałek właśnie za horyzontem, za górką jest ta ziemia obiecana, jest lepiej, jest fajnie. Za Woldek ogólnie wygląda, że ogólnie jest lepiej. I w sensie transportowym, i chyba też jak się gładko jedzie, to ten krajobraz jakiś taki bardziej kojący się wydaje. Więc albo może rzeczywiście ten krajobraz się nieco zmienił, albo po prostu nastawienie się zmieniło od samej tej nawierzchni. Od tego miejsca zaczynają się tereny parku krajobrazowego Feldberger Seenlandschaft, jeżeli dobrze to wymawiam. Więc może i po prostu krajobrazy stały się lepsze. I byłoby niemal cudownie, gdyby niestety nie fakt, że za wsią Gohren droga dla rowerów kończy się. Droga jest lokalna, ale ruch na niej jest taki, no wcale nie najmniejszy. No jest sobota. Do Fürstenwälder na szczęście zostało jeszcze jakieś około 2-3 kilometrów. No i od samego wjazdu do Fürstenwälder całkowicie pozytywne wrażenie. Może nawet pozytywne zaskoczenie. Od strony północno-zachodniej, czyli od tej, od której przyjechaliśmy, wita nas na dzień dobry brama średniowiecznych fortyfikacji, a napis na kamieniu głosi, że to całkiem stara brama jest. Ale jeszcze przed bramą, z prawej strony tuż, znajdziemy spokojne miejsce pod drzewami, gdzie każdy strudzony jeździec lub wędrowiec może znaleźć coś dla siebie. Tak więc marzenie o cichej przystani dla rowerzystów zmaterializowało się we wprost niesamowity sposób. Dodatkowo muszę też zaznaczyć, że większość oferty tej sklepiko-knajpki to są lokalne produkty, a są to też miody, przetwory i inne rozmaitości, które możecie również zabrać ze sobą. No, niektóre dobrze jest spożyć na miejscu. Fürstenwälder, chociaż niewielkie, w średniowieczu było położone w bardzo strategicznym miejscu, na wąskim przejściu, właściwie tuż przed samym przejściem, między dwoma sporymi jeziorami. Pilnowało spornych ziem, o które toczyła się walka między panami mecklenburskimi i brandenburskimi.
Dlatego też miasteczko, którego populacja nigdy w historii nie przekroczyła liczby 2000 mieszkańców, już od XIV wieku posiadało ponadkilometrowe mury miejskie. No to skorzystajmy z tego strategicznego położenia nad jeziorami. Po niemal 100 kilometrach przejechanych jeden odpoczynek w cieniu drzew, no to troszkę mało jest, a trzeba jeszcze wrócić. Do Strasburga jest ponad 25 km, a do Pasewalku 45, więc jest to nie krótka wycieczka, nawet jeżeli podjedziecie gdzieś obojętnie jakim środkiem transportu, środkiem lokomocji. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, jak wyglądała cała trasa, którą przejechałem, to oczywiście zapraszam na Komoot. Link możecie znaleźć tak jak zawsze w opisie do tego filmu. Sam ślad GPS jest publiczny i nie wymaga rejestracji w Komoocie. No to teraz już wszystko wiecie, a ja jeszcze troszeczkę tu poodpoczywam. Tak więc dziękuję już Wam za wspólnie spędzony czas dzisiaj i żegnam się, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia, cześć!